Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Pytanie, jakie otrzymałam. Jakie mogą być czynniki przewlekłych stanów zapalnych, którym towarzyszy obecność bakterii? Moja odpowiedź. Jest to bardzo dobrze zadane pytanie. Choć bakterie często uznawane są za bezpośrednią przyczynę choroby, warto spojrzeć szerzej na kontekst ich obecności w organizmie. Podstawą skutecznej profilaktyki zdrowotnej jest uświadomienie sobie, że tzw. patogenne mikroorganizmy nie są pierwotną przyczyną stanów zapalnych. Ich pojawienie się jest już skutkiem oddziaływania szeroko rozumianych czynników środowiskowych, które prowadzi do osłabienia czy uszkodzenia organizmu. Mikroorganizmy towarzyszące chorobie są niejako środkiem zaradczym natury, pełnią rolę oczyszczającą i naprawczą, co nie trudno zauważyć, obserwując przyrodę. Oczywiście wywołują one nieprzyjemne symptomy, ale wiele wskazuje na to, że są mniejszym złem. Dotyczy to również większych pasożytów. W niektórych przypadkach, gdy organizm jest bardzo uszkodzony, stają się groźne i tu interwencja medyczna jest niezbędna dla ratowania życia. Co jest więc pierwotną przyczyną stanu zapalnego i towarzyszącej mu infekcji? Jest nią osłabienie lub uszkodzenie organizmu wywołane czynnikami środowiskowymi. Nauczmy się wprowadzać właściwe zmiany w środowisku chorego, a jego organizm wzmocni się tak, że ustąpią patogeny, zapalenie i sama choroba. Chcąc skutecznie wspierać moich pacjentów, wyodrębniłam następujące elementy środowiska, w których należy wprowadzić zmiany. Są to dieta, obciążające substancje chemiczne, obecne w produktach spożywczych, w wodzie pitnej, kosmetykach, środkach higieny osobistej, środkach czystości, produktach farmakologicznych, powietrzu itd. Promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe, routery Wi-Fi, stacje bazowe i inne urządzenia, światło sztuczne, w tym ekspozycja na ekrany i naturalne, pomieszczenia zamknięte, chodzi tu o powietrze, temperaturę, kontakt z przyrodą, sen, ruch, ubiór, obuwie i pościel, sfera psychiczna, w tym uzależnienia. Reasumując, warto unikać stanów zapalnych, właściwie dbając o wyżej wymienione sfery, a tym samym nie doprowadzać do konieczności rozwoju tzw. patogennych mikroorganizmów. W przypadku już istniejącego stanu zapalnego z towarzyszącą infekcją należy jak najszybciej naprawić te sfery, niezależnie od wizyty u lekarza. Bez wprowadzenia zmian w środowisku, w którym powstała choroba, możemy działać jedynie objawowo, stosując leki, zioła, suplementy czy inne środki alternatywne. Czasami działanie objawowe, czyli takie, które zmniejsza lub usuwa symptomy tu i teraz, jest niezbędne. Jednak nie przynosi ono trwałych efektów, bo organizm wciąż pozostaje w nierównowadze. Równowagę w postaci pełnego i trwałego zdrowia możemy odzyskać jedynie przez naprawienie środowiska. Czy lekarz jest tym wszystkim potrzebny? Czasami tak. Mądry i doświadczony lekarz będzie najbardziej kompetentną osobą do wystawienia profesjonalnej diagnozy i wskazania działań w przypadku potrzeby ratowania zdrowia i życia. Osoby zainteresowane analizą środowiskowych czynników choroby zapraszam na konsultacje do mojego gabinetu dietetycznego online na stronie zdrowedzieci.org.pl.